Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest Natalia Koperska, doktor Natalia Koperska, która jest psychologiem sportu. W naszej dzisiejszej rozmowie porozmawiamy sobie zarówno o e-sporcie, jak i o aspektach psychologicznych. Cześć Natalia. Cześć. Natalio, e-sport, czyli co tak naprawdę? No, e-sport to jest najogólniej rzecz biorąc granie w gry komputerowe, takie rywalizacyjne granie w gry komputerowe. Czyli taki sport tylko wirtualny. Tak. A myślisz, że to zyskuje popularność dlatego, że po prostu technologia idzie cały czas do przodu, czy ma to jakieś takie swoje, powiedzmy, walory, które mogą przyciągnąć osoby, które chciałyby się tym zająć? No, z jednej strony ludzie rywalizują w prawie wszystkich dziedzinach, które robią. Są zawody, znaczy jakby pomijając jakieś szachy czy brydża, to są zawody sportowe czy rywalizacja mechaników samochodowych dla hodowców warzyw, tak? I po prostu jeżeli ludzie coś robią i robi tego większa grupa, to chcą się ze sobą jakoś porównać, rywalizować, sprawdzić się. Dokładnie tak. Tutaj też nie umniejszając żadnej dziedzinie, jakby, no właśnie, czy konkursy chopinowskie, tak, jakieś przeglądy muzyczne, aktorskie, to wszystko kręci się wokół rywalizacji, wokół tego, że chcemy się porównać i porównać swoją jakość działania z innymi. No więc e-sport tutaj po prostu odpowiada na dokładnie tę potrzebę, że jeżeli gram w gry, no to chcę się porównać i chcę się dowiedzieć, jak wygląda moje granie względem innych. Chcę zdobywać nagrody za to, co robię. Mhm. I w związku z tym e-sport to jest nic innego jak rywalizacja i próba pokazania się, kto jest lepszy w graniu na komputerze. Czy można powiedzieć, że e-sport jest dla młodych? Myślę, że e-sport jest i dla młodych, i dla starszych. W tej chwili nie ma jeszcze póki co górnej granicy wieku. W sensie część zawodników kończy kariery z różnych powodów, ale jeszcze nie ma wyznaczonej takiej górnej granicy wieku i wydaje mi się, że jeszcze długo nie będzie, bo w przeciwieństwie do części dyscyplin w sporcie tradycyjnym, tutaj nie mamy aspektu takiego fizycznego, w sensie kondycji fizycznej. E-sportowcy pracują nad ciałem i też nad kondycją, nad wzmocnieniem mięśni po to, żeby lepiej sobie radzić ze stresem, żeby mięśnie nie przeszkadzały podczas grania, bo turnieje trwają po kilka godzin, więc te mięśnie muszą być silne, żeby nas utrzymać. Natomiast ten aspekt fizyczny nie ma aż takiego znaczenia podczas samej rywalizacji i nie wpływa aż tak znacząco na wyniki. Podobnie jak właśnie szachy, czy brydż, czy poker. I tutaj no w związku z tym nie ma tej górnej granicy wieku, bo wydaje mi się, że mimo wszystko doświadczenie ma w e-sporcie bardzo duże znaczenie. A co trzeba zrobić, żeby zostać takim e-sportowcem, żeby można było się tak tytułować? Wystarczy tylko grać w gry, czy trzeba grać w gry na takim poziomie, żeby brać udział w zawodach, ewentualnie coś zdobywać? To pewnie trzeba by było zapytać kogoś, albo jakiegoś językoznawcę, albo jakiegoś e-sportowca. Ale tak jak na przykład biegaczy możemy nazwać sportowcami amatorami, bo na przykład sobie chodzą 3 razy w tygodniu pobiegać. Czy jak na przykład ja lubię grać w gry i na przykład pół godziny dziennie gram, to mogę się nazwać e-sportowcem amatorem? Wydaje mi się, że jeśli byś startował w jakichś turniejach, nawet rangi jakiejś amatorskiej, czy takiej półprofesjonalnej, to jak najbardziej. To muszę sobie dopisać chyba. Ostatnio miałem przyjemność. Natalio, a powiedz mi jeszcze o tym e-sporcie. Czy jest tak, jak w takim, nazwijmy to, na początek naszej rozmowy będziemy nazywać normalny sport i e-sport, dobrze? Okay. Jeśli Ci to nie przeszkadza. Czy w e-sporcie jest tak, jak nazwijmy to w normalnym sporcie, czyli jeśli na przykład ktoś się specjalizuje, nie wiem, w pływaniu,
w skoku o tyczce, w skoku w dal, to on się skupia tylko i wyłącznie na tym, czyli przekładając to na e-sport na przykład na tylko jeden tytuł, jeśli chodzi o jakąś grę, czy jest tak, że jak jest e-sportowcem, to może być zarówno dobry, nie wiem, w grze strategicznej, jak i w grze takiej typu FPS? Jak to wygląda? Przede wszystkim, jeżeli ktoś trenuje jakąś dyscyplinę sportową, to treningi, nie jest tak, że 100% treningów to jest, jeżeli bym pływała, to nie jest tak, że 100% tylko w wodzie. Tak, treningów jest w wodzie. Mam treningi uzupełniające, na to na siłowni, a to treningi biegowe, więc tutaj jeśli chodzi o, natomiast tak, no, główną osią mojego treningu jest pływanie i inne treningi uzupełniające mają na celu poprawienie moich osiągnięć pływackich. I w e-sporcie jest dokładnie to samo. Jest gra, jest tytuł, w którym się specjalizuję i tutaj no, podnoszę jakość wykonania, podnoszę swojego skilla, ale robię inne rzeczy, żeby podnieść jakość wykonania w tej grze. To może być uzupełnienie o trening na siłowni, jakiś trening czasu reakcji, trening koncentracji i sportowcy e-sportowcy to robią. A może to być uzupełnieniem jakby treningu konkretnego tytułu. Mogą być też sesje albo z innego tytułu, albo te inne gry mogą być traktowane jako odskocznia, reset, bo nie jest tak, że jak gracz gra w jeden tytuł, to absolutnie ma zakaz odpalenia czegoś innego. To tak jak jeśli bym pływała, to nie mam zabronionej stylu, tak? Jazdy na rowerze czy zrobienia czegoś innego. Jasne. Natalia, a ty grasz w gry? Grywam. Grywasz. Zdarza się. A w jaki rodzaj? Możesz zdradzić? Gatunek jaki? Najchętniej autoczesy i jakieś karcianki. Okej. Trochę w LoL'a. Jakiś czas temu zaczęłam grać, natomiast też nie jest to oczywiście taki poziom, żebym mogła startować w turniejach, no bo mniej czasu. Tak? Dla mnie gry są dodatkiem do pracy. Okej, ale dodatkiem do pracy, żeby zrozumieć bardziej osoby, z którymi pracujesz? I resetem, odskocznią, odpoczynkiem, ale też no, żeby zrozumieć. Wydaje mi się, że łatwiej jest, jeżeli odpala się samodzielnie jakąś grę, tak, jakąkolwiek. Nie trzeba tutaj mieć doświadczenia w tytule, z którym się współpracuje, z graczami, którego się współpracuje, ale fajnie jest rozumieć. No, u mnie to działa w taki sposób, że jak pracuję czy to z jakąś dyscypliną sportową, czy z jakimś tytułem e-sportowym, no to jestem go ciekawa. I docieram w pewnym momencie, prędzej czy później, do takiego punktu, w którym jeżeli to jest możliwe, no to chcę spróbować, chcę sprawdzić, o co chodzi. Nie w każdej dyscyplinie jest to możliwe. Na pewno nie wsiądę samodzielnie za stery szybowca, bo do tego trzeba uprawnień i dużo większej wiedzy, ale tam, gdzie mogę, to jak najbardziej to próbujesz. Próbuję. Tak. A czy e-sport można cały czas nazywać sportem? Bo pewnie część osób, szczególnie może tych troszkę starszych, może mieć problem trochę z tym, żeby je przekonać, że nazwijmy to granie na komputerze, tak potocznie mówiąc, to dalej jest sport, bo sport się kojarzy z jakąś właśnie tężyzną fizyczną, z jakimś właśnie pokazem piękna, czy to taniec, czy jakieś inne kategorie sportów. Czy można to nadal nazywać sportem, czy powinno się to Twoim zdaniem nazywać troszkę inaczej, żeby pogodzić i jedną i drugą stronę? To pytanie o tyle, czy w ogóle pojawia się temat tego, czy e-sport to sport, jest o tyle zabawne, że gracze, których ja znam, zupełnie nie mają ambicji do tego, żeby być nazywanymi sportowcami. I w większości jest im chyba wszystko jedno. Czy raczej gamerzy? To jest forma rywalizacji. I też no, warto o tyle na to jakoś tam zwrócić uwagę, że pod pojęciem w ogóle sport już akceptujemy
dyscypliny, które nie są tak de facto podczas samych zawodów sportowych nie jest prezentowana aż w takim stopniu tężyzna fizyczna jak nie wiem, w lekkiej atletyce czy w pływaniu. Mam tu na myśli strzelectwo, właśnie szachy, wyścigi samochodowe, czy chociażby szybownictwo. To nie oznacza, że tam fizyczność nie jest istotna. Natomiast w samej rywalizacji aż tak nie, znaczy jak mamy łucznictwo czy strzelectwo, są potrzebne mięśnie, jest potrzebny trening fizyczny. Ale też precyzja do wykonania, tak? do tego, żeby mięśnie podczas startu z nami współpracowały. Ale podczas samego startu no, jednak chyba każdy przyzna, że ruch podczas zawodów strzeleckich jest inny niż podczas biegów czy podczas pływania. Jasne. A nazywamy to, czy jakby nie ma aż tak głośnych protestów, żeby nazwać strzelectwo sportem. Jest na Igrzyskach Olimpijskich i jest częścią sportu. I wydaje mi się, że tutaj no, mamy do czynienia po prostu z rywalizacją, a czy będziemy się upierać na to, czy podciągamy to pod sport, czy nie podciągamy pod sport, to są jakieś takie, mam wrażenie, dyskusje akademickie i bardziej na potrzeby mainstreamu i tego nieprzekonanego świata sportowego, żeby traktować e-sport poważnie. Ale już, no właśnie tutaj wspomniałam o konkursach chopinowskich, bo nie wiem, jakichś rywalizacji czy przeglądów muzycznych, nie oburzamy się, że to jest jakaś rywalizacja, tak? I że oni nie mają prawa do rywalizowania i do pojawiania się w mediach z informacją, że ktoś coś wygrał. Czyli Twoim zdaniem po prostu nasz dzisiejszy świat, znaczy inaczej, termin sport musi się troszkę dostosować do tego, co mamy aktualnie. Jeśli pojawiają się nowe kategorie, w których można rywalizować, to można to śmiało nazywać sportem. Tak jak kiedyś wyścigi kojarzyły się może z gonitwą konną czy rydwanów, tak teraz mamy Formułę 1 chociażby. Tak? Tak, chociaż wydaje mi się, że bardziej to jest kwestia nie upierania się i może otwarcia po prostu na fakt, że ludzie mają prawo rywalizować, tak? I mają prawo się sprawdzać w różnych dziedzinach i w ogóle doprowadzenie się do takiego poziomu, obojętnie czym bym się zajmowała, do takiego poziomu, żeby być w gronie najlepszych w kraju, najlepszych na świecie, to jest duży wyczyn niezależnie od tego, co robimy. Czy tańczymy w balecie, czy właśnie gramy na fortepianie, czy na skrzypcach, czy gramy w szachy, czy pływamy, czy biegamy. No jasne. Nie ma to znaczenia, bo wymaga to olbrzymiego nakładu pracy, samodyscypliny, zaangażowania, poświęcenia też czasu i takiego samozaparcia. Więc ja pewnie dlatego odnalazłam się i w ogóle trafiłam do e-sportu, że dla mnie nie ma znaczenia, czym zajmuje się człowiek, z którym pracuje. Jeżeli on chce doprowadzić swoją psychikę do takiego stanu, żeby rywalizować i móc pokazać to, co robi na co dzień w sytuacji olbrzymiego stresu i olbrzymiej presji, to jestem po to, żeby mu w tym pomóc. Nie ma znaczenia, czy to byłby konkurs chirurgów, nie wiem, wykładowców akademickich, czy jakikolwiek inny. Jasne. A czy Natalio myślisz, że ten e-sport pod wpływem tego, co się dzieje, że coraz więcej młodych osób po prostu przez to, że internet jest wszechobecny, ogląda zmagania graczy, wspiera ich, gra często w te same gry, nawet może ich spotkać gdzieś tam powiedzmy na serwerach, że e-sport za jakiś czas przebije popularnością wydarzenia sportowe, o jakich my teraz tutaj mówimy, typu Igrzyska Olimpijskie czy inne tego typu imprezy, Mistrzostwa Świata w danym sporcie? No na pewno to jest duża przewaga e-sportu nad sportem tradycyjnym, że kibic ma większą szansę, po pierwsze ludzie trafiają do e-sportu najczęściej dlatego, że sami grają w grę, w dany tytuł. Po drugie, będąc kibicem, ja mogę robić, więc mogę się bardziej utożsamić z tym, co robią osoby, które obserwuję, których rywalizację obserwuję. Też w związku z tym inaczej się ogląda rywalizację. No, jeśli grałbyś w piłkę, to inaczej byś
patrzył na mecze piłkarskie, niż ktoś, kto jest tylko obserwatorem. Masz inną wiedzę i też wyciągasz z tych meczów jakieś informacje dla siebie, pomysły na swoje rozgrywki. Możesz to porównać też ze swoim działaniem. W sporcie tradycyjnym w większości przypadków nie mamy takiej możliwości. Możemy grać oczywiście w piłkę nożną czy w koszykówkę na poziomie amatorskim, ale nie każdy kibic skoków narciarskich doświadczy kiedyś skoku narciarskiego. Nie każdy kibic hokeja sam gra w hokeja. Może spróbować, ale to nie jest aż tak powszechne. I w sporcie tradycyjnym ta droga jest, mam wrażenie, w drugą stronę, że to ludzie idą, czy dzieciaki trafiają na trening, dyscyplinę, która jakoś tam ich może zainteresować. W e-sporcie idzie w drugą stronę. Znaczy ja gram w jakiś tytuł i zaczynam część graczy, zaczyna obserwować, co robią lepsi od niego, żeby się rozwijać i w ten sposób część trafia później do e-sportu, bo się tym interesują. A tu powiedziałaś o tym, że ta dostępność jest większa i to też jest prawda, że jednak rywalizacja czy turnieje e-sportowe dużo wcześniej były streamowane, były dostępne w internecie niż starty w sporcie tradycyjnym, gdzie jednak gdzieś tam większość osób ogląda albo w telewizji, w jakichś kanałach sportowych, albo na żywo. Internet jest dużo łatwiej, dużo bardziej dostępny, tak, jest dużo łatwiejszy, zwłaszcza dla młodych, którzy coraz rzadziej oglądają telewizję. Wybrane tytuły, czy seriale, czy nawet dzieci bajki, tak, oglądają w internecie, a nie w telewizji, więc tutaj w ogóle można to zaobserwować w świecie sportu tradycyjnego, że tutaj też sport tradycyjny otwiera się na streamy, zwłaszcza takie dyscypliny niszowe, które do tej pory narzekały na brak obecności w telewizji. Ale też chyba na coraz bardziej, takie bym powiedział, spektakularne też widowiska. Jednak chyba taka tradycyjna forma sportu w niektórych rodzajach jego troszkę tak spowszedniała. Tak jak ja bym powiedział na przykładzie pływania, bo to jest temat, w którym ja tam od dłuższego czasu jestem. Miałem okazję też rozmawiać, co prawda przez internet, z pewnym chłopakiem, który odnosi duże sukcesy w pływaniu, ale trzeba dodać, że w pływaniu lodowym. Czyli to też jest forma taka niby pływanie, ale jednak coś bardziej spektakularnego, ekstremalnego, co chyba na to teraz jest dużo większe zainteresowanie. Jakieś takie urozmaicanie czegoś, co ludziom się kojarzy tak bardzo spokojnie, że już wszystko wiedzą i nagle tą dyscyplinę wrzucamy w jakieś ekstremalne warunki pogodowe czy w jakieś inne miejsca i to się lepiej po prostu ogląda, więc myślę, że gry komputerowe przez to, że cały czas powstają nowe tytuły, oczywiście są pewnie gracze, którzy są wierni jednej grze, nawet starej i odnoszą w niej duże sukcesy, to jednak ciągle przyciągają czymś nowym, lepszą grafiką, ciekawszym rozwiązaniem. Można tam te zmiany właściwie z tytułu na tytuł wprowadzać, prawda? Gdzie takie zmiany przepisów w sportach, nazwijmy to tradycyjnych, przebiegają dużo wolniej i nie są chyba aż tak spektakularne, jak mogłyby być. Tak, no zresztą to jest coś, z czym mierzy się sport tradycyjny, to znaczy w wielu dyscyplinach rekordy są wyśrubowane do takiego poziomu, że są trudne albo wręcz niemożliwe do pobicia. A kibice oczekują, rekordy się najlepiej sprzedają, najlepiej się oglądają. Więc w wielu dyscyplinach można zaobserwować jakiś trend do zmiany dystansów, właśnie zmiany czy rozszerzenia jakby konkurencji. Też to, że zawodnicy idą w swojej dyscyplinie, ale w trochę bardziej w inny sposób uprawiania swojej dyscypliny. No to jest też znak tego, że w tej tradycyjnej odmianie niewiele już nie ma pola do eksploracji. W sensie mogę tylko dojść do tego maksa, do aktualnego rekordu, ale w wielu dyscyplinach te rekordy są niepobite już od jakiegoś czasu. No i wiemy, że tutaj prawdopodobnie możliwości ludzkiego ciała w tym zakresie się kończą, jeżeli nie będziemy stosować jakiegoś wspomagania. Więc jest to próba znalezienia, czy
przekroczenia granicy, jeśli nie mogę przekroczyć granicy w szybkości czy w odległości, to próbuję ją przekroczyć nurkując bez tlenu, tak, pływając w lodzie. E-sport jest nową dziedziną, więc tutaj jest to pole duże do popisu i o czym mówiłeś, że są dużo łatwiej wprowadzalne zmiany, można wprowadzić nową postać, nową umiejętność, która sprawi, że dotychczasowa rywalizacja się zmieni. Dotychczasowe wyniki nie będą miały znaczenia. No tak. To, co obserwujemy chociażby w LoL-u, gdzie co jakiś czas tak wchodzi, mamy nowy sezon, tak, mamy jakieś zmiany na mapie, mamy dodatnego nowego bohatera, w sensie nowego czempiona, jakieś nowe umiejętności, zmiany w umiejętnościach. I w zasadzie co roku możemy zresetować to, co robiliśmy do tej pory i trochę nauczyć się od nowa, tak? Czy trochę zmienić to, co robiliśmy. Jest inny balans postaci, inaczej gramy. Tak, już sposób gry sprzed 2 sezonów nagle się okazuje, że się przestaje sprawdzać. Tak. W sporcie te zmiany siłą rzeczy są wolniejsze, ale też z jednej strony ludzie chcą nowych osiągnięć, a z drugiej strony też telewizje czy media chcą, żeby ta rywalizacja była cały czas w jakiś sposób spektakularna, żeby się łatwo oglądało. Więc mamy skrócenie czasu, zmniejszenie ilości punktów na set, zwiększenie dynamizmu. Przyspieszenie rozgrywki. Tak. I to wszystko ma miejsce. Tylko sport tradycyjny, tam nie da się wprowadzić zmian jedną decyzją. W przypadku e-sportu producent gry po prostu wprowadza nowego czempiona i tak jest. I to on decyduje. W sporcie mamy póki co jakieś federacje, związki, tam się muszą dogadać na temat zmiany w przepisach. I zanim przejdzie, trochę czasu minie. Tak, więc trzeba jakąś kampanię wcześniej. Nie będzie tak, że prezes czy dyrektor FIS-u powie, że zmieniamy zasadę albo długość zjazdu, albo cokolwiek innego, tak? Albo długość nart. Tu musi przejść cała procedura. W e-sporcie jest to łatwiejsze, w związku z czym też zmiany są częstsze. No i w związku z tym wydaje mi się, że też jest przez to łatwiej jest wejść komuś nowemu, bo wchodzi nie mówię tutaj o samym ogarnięciu e-sportu, ale że jakby to, co się działo w poprzednich sezonach, nie ma aż takiego znaczenia. Mogę zacząć oglądać Leca od tego sezonu i jakby dowiedzieć się... Wiem, o co chodzi. Tak, i dowiedzieć się od nowa, tak, nowych zasad. Trochę jak z tymi popularnymi serialami. Można ominąć 100 odcinków, włączysz 101 i nagle wiesz, o co chodzi w sumie. Tak. No dobrze. Natalia, wspominałaś tutaj o tym właśnie wspomaganiu się, że są pewne takie wyniki, pewne takie jakieś rezultaty sportowe, do których zbliżyć się jest bardzo ciężko, co dopiero je pokonać, ale mimo to słychać, że raz na jakiś czas się komuś udaje i czasem też o tym samym kimś słychać za parę lat, że mu się udało, bo jednak powiedzmy trochę cheatował na potrzeby naszej rozmowy. To jak to jest z takim, nazwijmy to, dopingiem? Czy on jest w sposób taki naturalny, czy bardziej w sposób jakiś wyszukujący błędy gry i korzystaniu na nich w e-sporcie? Czy sportowcy cheatują? Da się w ogóle na takich większych imprezach oszukać w ten sposób? Jestem przekonana, że gracze próbują, bo gracze, tak jak sportowcy, są tylko ludźmi. I tak jak w sporcie pojawiają się informacje dotyczące korzystania z substancji niedozwolonych, korzystanie z dopingu technologicznego, w sensie zmian w sprzęcie, w skokach narciarskich to są informacje na temat nieregulaminowych kombinezonów, które zwiększają powierzchnię nośną, czy jakieś nieregulaminowa długość nart, która też sprawia, że mam większe możliwości. I tak jak studenci czy uczniowie zdarza im się ściągać na egzaminie, czy podejść nie fair do egzaminu, tak, cheatowanie w e-sporcie ja bym podłączyła pod tą samą kategorię. W sensie na pewno są ludzie, którzy próbują, bo to są tylko ludźmi. Jakby w każdej dziedzinie ludzie próbują, część ludzi próbuje trochę na skróty przejść albo
sprawić, żeby rywalizacja była bardziej na ich korzyść. Ale czy z Twojej wiedzy albo z Twojego doświadczenia bardziej idą w kierunku, załóżmy, jakichś substancji, które zwiększą ich szybkość reakcji, jakiś właśnie taki poziom skupienia, czy bardziej właśnie starają się, jak wyjdzie, załóżmy, jakiś tam patch, jakaś aktualizacja do wersji gry, w którą grają, tak długo ją ogrywać, że nagle znajdą jakiś sposób, który normalnie, powiedzmy, nie powinien działać, ale jest to jakieś niedopatrzenie osoby, która robiła ten patch, że jednak to działa, nie wiem, wejście w miejsce, które na przykład wydawało się, że nie da się tam wejść, czy jakaś tam inna sytuacja podczas gry. Jak bardziej kombinują? To jest o tyle trudne pytanie, że nie ma listy substancji zabronionych, dopingujących w e-sporcie. Więc nie ma takiej oficjalnej listy, które substancje są na liście zakazanych. Nie ma testów antydopingowych w związku z tym na turniejach. Więc tu no, są jakieś badania dotyczące w ogóle świadomości e-sportu, świadomości graczy, świadomości środowiska e-sportowego dotyczącego dopingu. Ale w takich rozmowach czy w badaniach wychodzi też takie podejście, że właśnie cheatowanie, wykorzystywanie gry czy doping technologiczny jest dużo bardziej zauważany przez graczy. Właśnie wydaje mi się, że dlatego, że nie ma tej oficjalnego przykazu, oficjalnej informacji, jakie substancje są zabronione. Jest to o tyle trudne, że no mamy różnych producentów gier, więc z kolei to oni musieliby się dogadać, co w danej grze jest, czy w rywalizacji w danym tytule jest dozwolone, co jest niedozwolone, na jakim poziomie. Tutaj czy gracze, z którymi pracuję, stosują, czy nie, jakby to zostaje między nami. Rozumiem. Ale nie mam wiedzy i chyba nie ma osoby, która miałaby wiedzę na temat skali, w jakiej jest to stosowane, ponieważ informacje, które docierają, najczęściej dotyczą właśnie dopingu technologicznego czy cheatów, bo w grach to jest sprawdzane i to jest monitorowane i na turniejach też jest to monitorowane. Więc tu, jeżeli któryś gracz działa nie fair, to mamy szansę na uzyskanie takiej informacji na temat tego, czy stosuje jakieś dodatkowe wspomaganie farmakologiczne. Nie wiemy, bo nikt tego nie sprawdza. A Twoim zdaniem, tak personalnie mówiąc, to dobrze czy nie? Że nie sprawdzamy? Tak. To jest bardzo trudne pytanie, bo jakby podobne rozkminy mamy dotyczące sportu tradycyjnego, że skoro wiemy, że sportowcy stosują, to czasem pojawiają się głosy, czy nie lepiej po prostu pozwolić i tyle. Kto weźmie lepszy, ten wygra. To jest bardzo trudne pytanie, bo też no, znowu pytanie, na ile ten doping farmakologiczny rzeczywiście w e-sporcie miałby znaczenie. Bo tutaj mamy czas reakcji, ale z drugiej strony mamy też doświadczenie, znajomość mapy, znajomość czempionów czy umiejętności. Więc to, że wezmę, o ile gdzieś tam w sporcie tradycyjnym, dla biegacza to może mieć znaczenie, bo zwiększa się jego wydolność w czasie samego startu, czy szybkość. Tutaj, jeżeli będę miała poprawiony czas reakcji, ale wiedza na temat gry będzie słabsza niż przeciwników, to może się okazać, że mi to nie wystarczy, bo jeszcze muszę wiedzieć, co zrobić. Także to jest złożone pytanie. Czyli mogłoby być tak, że jeśli byłyby tego typu badania, o których Ty mówisz, że ich nie ma, nie da się tego zmierzyć, zbadać w jakiś sposób, jeśli byłyby takie badania i zostałyby one przedstawione osobom, które uprawiają e-sport i okazałoby się, że branie preparatu X zwiększa i znacząco wpływa na coś, to myślisz, że to by jeszcze było takie popchnięcie ich, żeby kto jeszcze nie próbował, to spróbował jakoś oszukać, skoro to rzeczywiście daje rezultaty? Że teraz, skoro ktoś sobie, załóżmy, strzelam, bierze i nie ma 100% pewności, czy to pomaga, czy nie, może bardziej działa jako taki efekt placebo, jeśli by dostał twarde dane, że to rzeczywiście pomaga, to tym bardziej by chciał to brać?
Były takie badania prowadzone w Stanach, gdzie sportowców w sporcie tradycyjnym powiedziano im, że może być wprowadzona nowa substancja dopingująca, która by sprawiła, że będą nie do pokonania przez jakiś czas. Ale będą krócej żyli i większość stwierdziła, że by wzięła. Więc znowu w e-sporcie nie mamy, tam mamy ludzi. Jakby ja też taki prywatny apel do tego, żebyśmy nie patrzyli na sportowców albo na e-sportowców jako na kogoś innego niż zwykły człowiek. W sensie ludzie tak mają. Ludzie tak działają. Ludzie to ludzie, wszędzie, w każdych warunkach. Jasne. Natalio, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem była dr Natalia Koperska, psycholog sportowy. Rozmawialiśmy na temat e-sportu. Kto jeszcze nie widział, to zachęcamy, a już za tydzień zapraszamy na rozmowę dotyczącą szeroko pojętej psychologii i tego, jak ważny jest mental u sportowca. Dzięki, Natalia. Dzięki.